Cześć, tu Valencianistas z AppGallery. Przepraszam, że wideo o jednostkach T12 pojawia się dopiero teraz, ale niestety przez błędy i bugi na serwerze PTR dopiero dziś miałem możliwość zdobycia tych jednostek, zrobienia badań i przeprowadzenia pierwszych testów. Pamiętajcie, że powyższe wideo dotyczy, przynajmniej na razie, wyłącznie serwera PTR testowego gry. Wszystkie liczby, nowe waluty dotyczące jednostek T12 mogą się zmienić na serwerze live. Jednostki T12 to nowy technologicznie typ żołnierza, który pojawia się w grze State of Survival. Zostały skonstruowane z zamiarem zapewnienia sojusznikom lepszej obrony miast. Są wyposażone w najnowocześniejszą technologię, taką jak działo laserowe, armaty energetyczne i inne narzędzia do obrony. Dzięki swoim zdolnościom efektywnego wykonywania poleceń, jednostki T12 są jednymi z najskuteczniejszych stronników broniących kwater. Ponadto jednostki T12 zapewniają zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki na polu walki. Robią to symulując ludzkie zachowanie bojowe i mierząc się z rutynowymi problemami strategicznymi. Jednostki T12 to zastraszająca siła w State of Survival. Wojsko T12 można rozwinąć poprzez uruchomienie badań, technologii i ulepszeń. Zasoby pozwolą graczowi wzmacniać swoje jednostki, dostarczając im najnowocześniejszy sprzęt bojowy i uzbrojenie, jak również nowe technologie wpływające na lepsze wykonywanie misji. Ulepszenia mogą być stosowane do jednostek, statystyk i bonusów, z których mogą korzystać wyłącznie jednostki T12, aby zwiększyć jej ogólną wydajność. A tym, którzy chcieliby ściągnąć grę na swój telefon, polecam link w opisie filmu i komentarzu. To link do sklepu AppGallery, z którego ściągniecie grę i będziecie mogli również uczestniczyć w różnorakich kampaniach promocyjnych, zdobywać kupony, zniżki do gry czy prawdziwe nagrody jak słuchawki czy tablety. Zachęcam do wzięcia udziału w grudniowej kampanii, w której za zakupy pakietów w grze gracze otrzymują punkty w postaci płatków śniegu. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby płatków śniegu można wymienić je na kupony rabatujące albo prawdziwe nagrody, takie jak właśnie smartbandy, monitory czy do ładowania PaySafe Card, za które można kupić kolejne pakiety w waszej ulubionej grze. Z pewnością przydadzą się, by uruchomić badania technologii T12. No dobra, a teraz do rzeczy. Badania jednostek T12 odbywają się w nowym budynku, który musimy wybudować. Jest to identyczna sytuacja jak w przypadku, kiedy rozpoczynaliśmy badania i budowę jednostek T11 w laboratorium plazmowym. Do rozpoczęcia badań i produkcji wojsk T12 nie potrzebujemy kwatery na poziomie Plazma 10. To bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy już teraz zaczynają przeliczać, czy bardziej opłacałoby im się pójść w rozwój kwatery, czy może zrobić badania plazmowe. Tak samo jak jednostki T11 miały swoją specyficzną walutę, najpierw polimeryzowaną plazmę, później lekką polimeryzowaną plazmę, która bardzo pomogła wielu graczom osiągnąć upragnione jednostki T11. Tak samo wojsko poziomu T12 ma swoją walutę, a właściwie nawet dwie waluty. Są to kryształowa esencja, stworzona przez rozpad różnych plazmatycznych materiałów, może zostać użyta do ulepszenia technologii kryształowej energii, oraz kryształowa drzazga, to są utwardzone drzazgi z meteorytowych kryształów. To kluczowy element w ulepszaniu technologii kryształowej energii. O ile z pozyskaniem kryształowej esencji nie będzie raczej większego problemu, są na to aż 3 drogi, nie wliczając zakupu pakietów w grze. Pierwsza droga w piecu. Za 10 000 jednostek każdego z surowców możemy zdobyć jedną jednostkę kryształowej esencji. Ta przemiana ma jednak swój limit i wynosi 10 jednostek na tydzień. Ktoś mógłby powiedzieć, że mało, ale weźmy pod uwagę, że wymieniamy za to surowce: pomidory, drewno, stal i gaz. Następnie mamy nielimitowaną możliwość tworzenia kryształowej esencji. Są dwa sposoby pozyskania jednej sztuki kryształowej esencji w piecu poprzez rozłożenie 10 sztuk zwykłej, normalnej plazmy. Możemy zamienić plazmę na kryształy esencji w dowolnej ilości: 10, 100, 1000, 5000, ile dusza zapragnie. Kolejną drogą na pozyskanie esencji jest plazma polimeryzowana. Tutaj zamieniamy jedną sztukę za jedną sztukę. Uczciwie, prawda? Jedna jednostka polimeryzowanej plazmy za jedną jednostkę kryształowej esencji. I można zamieniać, dopóki starczy nam materiału na zamianę.
O tyle drugi z surowców, kryształowa drzazga, będzie prawdopodobnie dostępna wyłącznie podczas różnych eventów i to w bardzo ograniczonej ilości oraz oczywiście w pakietach, które będziemy mogli kupić w grze. Zanim zajmiemy się badaniami jednostek T12, musimy odblokować umiejętności naczelnika o tajemniczej nazwie Pobór awaryjny. Jest to z pewnością bardzo ciekawa umiejętność, która pozwala nam przeszkolić i natychmiast dodać do koszar 480 żołnierzy poziomu T12, w dodatku nie drenując magazynu z zasobów surowców. Jednak zanim dojdziemy do badań tej świetnej umiejętności, musimy przejść przez 90 badań technologii kryształowej energii. To krok, który musimy zrobić, bez niego nie da się odblokować jednostek T12. Te badania musimy zrobić na maksymalny poziom, żeby przejść dalej. Co prawda niektóre badania pozwalają przejść do kolejnego wyższego badania już po przebadaniu połowy liczby badań, ale po kilku badaniach wyższego poziomu będziemy musieli nadgonić wcześniejsze, żeby ukończyć maksymalny poziom badań wyższego poziomu. Wśród tych 90 badań, które musimy przeprowadzić, są dwa badania składające się z 10 poziomów, zwiększające szybkość marszu. Łącznie zwiększymy szybkość naszego marszu o 20%. Następnie mamy po jednym badaniu zwiększającym obronę i atak oddziałów. Maksymalna premia to 5% z każdego badania. Kolejne badania to 10-poziomowe zwiększanie ataku jeźdźców, piechoty i łowców. Po ich zrobieniu czekają na nas podobne 10-poziomowe badania zwiększające tym razem obronę każdej z formacji: piechota, jeźdźcy i łowcy. Po ukończeniu strony badań naczelnika pojawią się możliwości przebadania konkretnych jednostek. Zacząłem od łowców, ale było to spowodowane złą grafiką zaciśniętej pięści, która skojarzyła mi się momentalnie z piechotą. Badania konkretnych jednostek są bardziej interesujące niż te z zakładki naczelnika. To znaczy mamy przed sobą badania wielkości marszu, dokładnie 3000 żołnierzy z każdej zakładki. 3000 od piechoty, 3000 od łowców i 3000 od jeźdźców. Następnie 15-poziomowe badania zwiększające atak, obronę, zdrowie i zabójczość danego typu jednostki. I voilà, badanie T12. Pierwsze badanie T12 możesz rozpocząć po wcześniejszym wykonaniu 170 badań. Brzmi przerażająco? I tak jest, ponieważ liczba waluty specjalnej jest ogromna. State of Survival idzie w ilość. Być może Behemoth pokazał nam skalę ilości, w jakiej będziemy się teraz poruszać. Było dużo? Będzie jeszcze więcej. Teraz trochę o czasie badań. Pomimo, że badań do odblokowania jednostek T12, a później udoskonalenia umiejętności dodatkowych dla jednostek T12 jest dużo, to są one krótkie. Nie mówimy tutaj o dniach, ale o godzinach badań. Więc ci gracze, którzy liczyli na zastrzyk punktów w czasie eventów takich jak Survival of the Fittest czy State vs State, będą musieli obejść się smakiem. Mało tego, badania, które przeprowadziłem na serwerze testowym PTR, trwają kilkanaście godzin, ale muszę zaznaczyć, że talenty naczelnika mam ustawione na wojnę. W przypadku talentów ekonomicznych czas przeprowadzania badań będzie śmiesznie krótki. Nie twierdzę jednak, że badania nad jednostkami T12 pójdą graczom szybko, wręcz przeciwnie. A normalna ilość dodatkowych walut sprawi, że większość graczy będzie mogła tylko pomarzyć o takich jednostkach jak kryształowy kusznik, kryształowy jeździec czy kryształowa awangarda, bo tak nazywają się jednostki T12. Z dodatkowych informacji, które warto wiedzieć o żołnierzach T12, są ich dodatkowe umiejętności. Na przykładzie piechoty, bo to najważniejsza formacja żołnierzy w State of Survival, mogę powiedzieć, że umiejętności tej jednostki zmienią oblicze walk, tak samo jak Behemoth zmienił oblicze rajdów słabych graczy wypełnionych potężnymi behemotami. Samo odblokowanie jednostek T12 nie aktywuje ich umiejętności. Do tego trzeba zrobić dodatkowe badania, ale na pewno warto. Ich specjalna umiejętność, kryształowa tarcza, zapewnia pochłanianie 300% obrażeń na początku bitwy i trwa 2 tury. W tym samym czasie kryształowy kusznik z aktywowaną umiejętnością specjalną będzie zadawał obrażenia większe o 1% co 5 tur. Biorąc pod uwagę, że nowe walki potrafią trwać nawet 50 tur, sprawia to, że zwiększenie sumy obrażeń nawet o 10%. Jednak największą zmianą, jaką deweloperzy nam szykują, jest jazda. Do tej pory pomijana jednostka, teraz jej umiejętność specjalna, kryształowa mikstura,
Powoduje wstrzyknięcie sojuszniczym jednostkom dawki adrenaliny, przez co zmniejsza obrażenia otrzymywane przez piechotę o 2%, a równocześnie zwiększa obrażenia zadawane przez łowców również o 2%. I ten efekt trwa 5 tur. To ogromna zmiana względem dotychczasowej wartości tej jednostki w walce. O jednostkach T-12 plotkowano już od dawna, ale trzeba przyznać, że nie spodziewałem się tak wielkich dywagacji i tak głośnych rozmów o zmianach, jakie wprowadzą dla gry. A co wy myślicie o nadchodzących zmianach? Czy już nie możecie doczekać się jednostek T-12 w waszych państwach? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś lub nie zasubskrybowałaś mojego kanału, to zapraszam do kliknięcia przycisku z dzwoneczkiem. Zostaniemy w kontakcie. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.